Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Mariusz Maniek-Dziermaga, a dzisiaj przedstawię wam swoje wrażenia z pełnej wersji gry Tekken 8 tuż przed jej premierą. Jesteście ciekawi, co Bandai Namco przygotowało w 8. części turnieju Króla Żelaznej Pięści? Zapraszam na materiał. Peggy 16. Construction. Our destiny is my connection now. A feeling in my soul. It's beyond the reach of most mere mortals. Take a stand. So remember, no surrender. Might be fighting for them. I'll stand up over what I have. If it takes forever, no surrender. Now or never. Historia Tekkena 8 to konflikt pomiędzy Jinem Kazamą a Kazują Mishimą. Jin za wszelką cenę próbuje powstrzymać ojca przed totalną dominacją na świecie, a przy okazji również próbuje odkupić swoje winy za wszystkie te decyzje, które wywołały na świecie totalny chaos, a spowodowane były jedynie żądzą zemsty. Natomiast Kazuya, pokonując swojego ojca Heihachiego Mishimę i widząc to, co się dzieje z Jinem i wszystkimi dookoła niego, wykorzystuje tę okazję i przy pomocy diabelskich mocy ogłasza się panem świata i przy okazji ogłasza kolejny turniej Króla Żelaznej Pięści. W odróżnieniu od Tekkena 7, w którym występował narrator fabularny, w Tekkenie 8 losy naszych bohaterów są, można powiedzieć, w naszych rękach i to od nas zależy, czy misja, którą mamy wykonać, się powiedzie. Z historii Tekkena 8 dowiemy się co nieco o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszych wojowników. Na pytanie, czy warto będzie zagrać w Story Mode w Tekkena 8, mogę śmiało odpowiedzieć, że nie tylko będzie warto, ale i należy to zrobić. Bandai Namco przygotowało świetną historię oraz opracowało świetny sposób, aby przedstawić ją graczom. Osobiście uważam, że historia zaskoczy każdego, nawet najbardziej wybrednego gracza Tekkena. どうしました亡霊でも見たかのような顔しちゃって。 Gdy w wersji demo Tekkena 8 sprawdzałem Arcade Story Mode, czyli przechadzanie się po wirtualnych salonach gier, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo ten tryb mnie zaskoczy. W tym trybie tworzymy najpierw swojego awatara, by potem udać się do naszego pierwszego salonu gier, którym jest Gong, a nasz przewodnik Max będzie nas uczył wszelakich tajników Tekkena 8. Max naprawdę wie wszystko, naprawdę jest belfrem Tekkena, tak jak sam o sobie mówi,
a wszystkie te opcje treningowe, które nam Max podaje, bardzo będą się przydawać graczom, którzy dopiero z Tekkenem 8, a być może i w ogóle z całą serią Tekkena będą mieli do czynienia po raz pierwszy. Po stworzeniu swojego awatara i przyjściu do pierwszego salonu gier Gong, na miejscu przywita nas nasz mentor i nauczyciel Max. I to właśnie z jego pomocą nauczymy się podstaw i wszystkich mechanik gry, które przekazane nam będą w formie bardzo dobrze zrobionych samouczków. Max dokładnie wszystko nam wyjaśni i zaprezentuje, byśmy później pod jego czujnym okiem mogli sobie daną technikę przetrenować. Pokonując kolejnych przeciwników w różnych salonach gier, będziemy zdobywać punkty, by móc podwyższyć naszą rangę. Będzie to kluczowe w sytuacji, w której dany salon gier będzie organizował turniej i mając odpowiednią rangę, będziemy mogli wziąć w nim udział. Musimy oczywiście pamiętać o tym, że im wyższa jest nasza ranga, tym wyższej rangi będą nasi przeciwnicy. Ostatecznie, gdy nasza ranga już będzie na tyle wysoka, byśmy mogli wziąć udział w Tekken World Tour, idziemy do jednego z ostatnich salonów gier i zapisujemy się na tak zwane TWT. Co ciekawe, biorąc udział w Tekken World Tour, możemy zobaczyć, że zarówno prowadzącym, jak i komentatorem jest sam Harada-san, a towarzyszy mu oczywiście Michael Murray. Myślę, że ten tryb przypadnie do gustu każdemu graczowi i to nie tylko ze względu na to, jak zabawnie i fajnie została przedstawiona w nim historia, ale i również ze względu na tego, jak dobrze zostały przygotowane samouczki dla początkujących graczy. Dodatkowym fajnym bonusem w tym trybie jest również to, że pokonując naszych przeciwników w różnych salonach gier, możemy otrzymać od nich skrzynię ze skarbami, w której to skrzyni znajdziemy elementy do kustomizacji naszej postaci, profilu oraz awatara. Podczas naszych wojaży po salonach gier w prawym dolnym rogu możemy zauważyć salon o nazwie Final Round. Gdy tam się udamy, będziemy mogli walczyć z duchami naszych przeciwników, co prawda na razie komputerowych, ale w późniejszym czasie też i przeciwników online, a także będziemy mogli wyszkolić swojego własnego ducha, by potem mierzyć się z nim raz co raz i sprawdzać, jak wygląda nasz gameplay i dzięki temu również się uczyć. Gdy już wejdziemy do tego salonu gier, naszym oczom ukażą się co prawda tylko 2 automaty z Tekkenem 8, ale w zamian za to będziemy mieli naprawdę bardzo dużą ilość przeciwników do pokonania, a niektórzy z nich będą mieli dla nas skrzynię ze skarbami i otrzymamy ją, jak tylko już ich pokonamy. W skrzyniach będą się znajdować oczywiście rzeczy do kustomizacji naszej postaci czy też naszego awatara. Co ciekawe, gdy wyjdziemy z tego salonu gier i po jakimś czasie wrócimy z powrotem, naszym oczom ukażą się kolejni przeciwnicy, którzy będą mieli dla nas kolejne skarby. Dzięki temu stale będziemy mogli powiększać naszą kolekcję kustomizowanych przedmiotów, a przy okazji wbijając rangi, również kilka fajnych rzeczy nam się trafi. Jak sami dobrze widzicie, lista duchów, z którymi możemy się zmierzyć, jest naprawdę bardzo obszerna. Dodatkowo każda ikonka z zamkniętym skarbem sygnalizuje nam, że jeżeli zmierzymy się z tą postacią, z tym duchem i wygramy, to otrzymamy oprócz zwycięstwa i punktów dodatkowe nagrody. Tryb Super Ghost Battle uważam, że będzie bardzo rewolucyjnym trybem, a skorzysta z niego ogromna rzesza graczy. Dzięki możliwości pobrania ducha swojego przeciwnika z walk online będziemy mogli się nauczyć dobrze karać, dobrze blokować i unikać zagrań naszego oponenta. Będzie to miało kluczowy wpływ na pewno na rozgrywki turniejowe i uważam, że duża część graczy właśnie turniejowych będzie z tego trybu korzystać.
Tekken Ball to kolejny świetny tryb rozrywkowy dosłownie dla każdego gracza, nawet takiego, który z Tekkenem nie miał nigdy nic wspólnego. W Tekken Ballu gramy oczywiście w piłkę plażową, używając ciosów naszych postaci, a za każdym razem, gdy trafimy piłkę mocniej, to ona zadaje coraz więcej obrażeń. Możemy tę piłkę blokować, możemy ją odbijać do przeciwnika, możemy używać naszego hit smasha, możemy używać rage'a oraz wielu innych technik, które pewnie zostaną odnalezione tuż po premierze gry. Ja osobiście bardzo polecam ten tryb, zarówno z komputerem, ale przede wszystkim z żywym przeciwnikiem. Naprawdę zabawa jest przednia i śmiechu jest co niemiara. Tekken Ball będzie dobrą odskocznią od versusów czy rankedów, a także będzie również dobrą atrakcją na weekendowe wieczory. Szczerze muszę przyznać, że gdy po raz pierwszy wszedłem na practice w Tekkenie 8, moim oczom ukazała się tak duża ilość opcji treningu, że na początku sam nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Po dłuższym przyjrzeniu się wszystkim dostępnym możliwościom, mogę śmiało stwierdzić, że tryb practice został niesamowicie dopieszczony, porównując go oczywiście do swojego poprzednika w Tekkenie 7. Możemy tutaj ustawiać sobie treningi ofensywne, jak i defensywne, nagrywać kary, nagrywać ciosy, które my chcemy ukarać, możemy sprawdzić przykładowe kombosy, możemy zrobić wyzwania kombosów, sprawdzić listę ciosów naszych postaci, ustawić naszą dowolną pozycję startową do wykonania treningu na danej arenie, a przy użyciu ustawień po restarcie możemy ustawić pozycję przy każdej interakcji ze ścianami, czy podłożem, czy balkonem, jeżeli występują takie interakcje na arenie, na której chcemy trenować. Do naszego treningu świetnie się również będzie nadawała opcja replay, w której podczas oglądania meczu w dowolnym momencie będziemy mogli przejąć kontrolę na 10 sekund nad naszą postacią i będziemy mogli rozegrać niewygodną dla nas sytuację w inny dowolny sposób, który będzie oczywiście dla nas bardziej korzystny. Będzie to świetna okazja do tego, aby trenować ciężkie sytuacje z różnymi przeciwnikami, by wychodzić z nich potem zwycięsko. Jak dobrze właśnie widzicie, tryb treningu będzie przeznaczony dla każdego gracza, nawet takiego, który z Tekkenem nie miał wcześniej styczności. Jeżeli jakimś cudem nie zagraliście w Arcade Story Mode, by poznać tajniki Tekkena, to z jednej strony nie jest to nic straconego, ponieważ właśnie w trybie treningu, w zakładce pomoc możecie uzyskać dokładnie te same informacje, czyli jak w Tekkena grać, czym jest system hit, czym jest rage, jak wykonuje się juggle w powietrzu, przykładowe kombosy i wiele innych cennych informacji, jak zacząć swoją przygodę z Tekkenem. W trybie Versus możemy wybrać jedną z 32 postaci, z których każda jest niesamowicie unikatowa i każda ma swoją odrębną historię. Jeżeli na początku nie będziecie wiedzieć, którą postać wybrać do walki, to osobiście polecam sprawdzić kilka z nich, by zobaczyć, czy ich styl walki wam odpowiada i czy sprawia wam frajdę granie tą postacią. Gdy już nasze postacie zostaną wybrane, zostaniemy przeniesieni do ekranu wyboru areny. W Tekkenie 8 do naszej dyspozycji będziemy mieli 16 zróżnicowanych aren, na których będziemy mogli toczyć nasze pojedynki. Na uwagę również zasługuje fakt, że w tej części Tekkena nie znajdziemy żadnej areny bez ściany. Zostało to rozwiązane w taki sposób, że niektóre z tych aren są na tyle ogromne, że sprawiają wrażenie, jakby faktycznie tam ścian nie było. Dodatkowo na niektórych z nich możemy zobaczyć referencje dotyczące historii Tekkena 8, a na kolejnych odbędziemy nostalgiczną podróż do przeszłości. Ja osobiście w trybie Versus spędziłem wiele godzin pojedynkując się z moim komputerowym przeciwnikiem, a przy okazji szlifując swoje umiejętności nową postacią. A czy wy jesteście gotowi na kolejną walkę? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to widzimy się 26 stycznia. A zatem podsumowując, ja osobiście uważam, że Tekken 8 będzie naprawdę bardzo dobrą grą, a wszystkie te dodatkowe tryby, które zostały do niej wprowadzone, spowodują, że każdy z graczy znajdzie tutaj coś dla siebie.
Nie musisz być zagorzałym fanem Tekena, aby z Tekenem dobrze się bawić. Zwłaszcza dzięki temu, że wszystkie porady, które zostały przygotowane przez deweloperów Bandai Namco, poprowadzą cię za rękę i pokażą, jak w tego Tekena grać, jak dobrze się bawić i oczywiście jak miło spędzać czas. Ja osobiście nie mogę się doczekać również waszych wrażeń na temat najnowszej części Króla Żelaznej Pięści i mam nadzieję, że zarówno wy będziecie się bawić dobrze, tak jak i ja dobrze się do tej pory bawię. To by było tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.